Zmierzamy teraz w kierunku muru oddzielającego część palestyńską od izraelskiej. No i w międzyczasie może uda się znaleźć jakieś miejsce na śniadanko. Pójdziemy do Jerozolimy. Cieszyłbym się z tego bardziej kilka dni temu, ale w obecnej sytuacji to jest troszkę niepewność po tym, co się wydarzyło wczoraj. Akcja odwetowa Palestyńczyków na Żydach i zabicie chyba 10 osób. Odebraliśmy dzisiaj kilka telefonów, oczywiście z prośbą o uważanie na siebie, bo polskie media zdecydowanie głośno odtrąbiły to, co się wczoraj wydarzyło, też nie podając właściwej przyczyny tego wydarzenia, że to była po prostu reakcja tak naprawdę na to, co się dzień wcześniej wydarzyło w Dżenin. Także spore napięcia teraz, tak naprawdę największy zamach w Izraelu od wielu, wielu lat. I jesteśmy akurat w tym czasie właśnie na tej ziemi. No nie trafiliśmy idealnie, lekko mówiąc. What's your name, please? Amma. Amma? Salah. Salah. Salah? I Amma. Welcome. You? Mateusz, Konrad. What? Mateusz Konrad. Mateusz? Jest. Konrad. Cobra? Konrad. Odra? Konrad. Odra. Nice to meet you. Welcome. Nice to meet you. Welcome. Welcome Palestine. Palestine, perfect. And Holland, perfect. Palestine, respect. To jest po prostu pesto z bazylii, z serem żółtym, świeżo podpieczone. No i to w formie takiej pizzy jest podawane tutaj. Smakuje bardzo dobrze, przede wszystkim bardzo świeżo. Szukran. Bye bye. W stronę muru. Dobra, teraz jeszcze tak króciutko, żeby wyjaśnić, o co chodzi z tym murem. Jest to mur postawiony przez państwo Izrael pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa swoich obywateli na tym terenie. Ten konkretny, pod który my idziemy, oddziela część Betlejem od Jerozolimy i przez to taka nieduża odległość między tymi dwiema miastami jest bardzo ciężka do pokonania, ponieważ po drodze stoją checkpointy. No i sama budowa muru zaczęła się od 2000 roku. No i właśnie część tego muru tutaj w Betlejem została wykorzystana przez graficiarzy jako płótno, tak? I po prostu powstały tam ich projekty tutaj pokazujące, jaki los jest mieszkańców zachodniego brzegu Palestyńczyków. Będzie teraz lokowanie produktu, międzynarodowa reklama. This is my message, freedom for women, and the women with the flag, Palestinian, and my message to make Jews not walls, and another idea, harmony, peace and love for three language, Arab, English, Hebrew. No i dotarliśmy do miejsca, gdzie zderzają się dwa światy. Tutaj w tym miejscu widzimy checkpoint, którym przejdziemy na drugą stronę. Teraz dostajemy się do świętego miasta, czyli do Jerozolimy, miasta trzech wielkich religii. Spodziewamy się zupełnie innego obrazka niż po tej stronie.
No był to świetny czas w Palestynie, ale już musimy wracać, więc teraz próba przedostania się na drugą stronę. Nie wiem, jak będzie to wyglądało w środku, spróbujemy coś złapać, ale zapamiętajcie ten obrazek tutaj dookoła. Tam będzie zupełnie inaczej, jestem pewien. Pełno krat, kamer, ale ani jednego strażnika. Nie wiem w ogóle po co to jest, skoro tu nikt nie straży. Nic tu się nie dzieje w tym momencie, mimo takich dużych napięć ostatnio. A tutaj dziewczyna, zobaczcie. Klnie coś pod nosem, że musi tyle czekać, zablokowane jest przejście. A tam funkcjonariusze w budce sobie sterują drzwiami. Raz puszczają, raz zamykają, raz puszczają. To co jest tam za oknem, to wiesz, snapy sobie przegląda. Jest to kompromitujące naprawdę tutaj dla miejscowych. Wiesz, to jest wnerwiające dla nas, to, że tu nie żyjemy i generalnie nas to nie dotyczy tak jakby. A miejscowi mają to na co dzień. Kalandia to przejście dla przedszkolaków, tutaj dopiero było tak faktycznie. Tutaj strażnicy nie wiedzieli oczywiście skąd jesteśmy, zakładali, że jesteśmy z Palestyny. I taka pogarda i specjalnie przytrzymywanie na bramkach. Jak powiedzieliśmy mu, że jesteśmy turystami z Polski, to nagle się uśmiechnął, kazał tylko pokazać paszport i do przodu. Ale do tej pory, jak nie zobaczył naszego paszportu, to po prostu patrzył na nas, jakby chciał nas zabić oczami, nie? No i jedziemy już autobusem numer 234, który stoi przy samym checkpoincie po stronie izraelskiej. I szczerze mocno polecam przejście takie piesze przez ten checkpoint, nie jakimś busem wycieczkowym. Po prostu można naprawdę poczuć się jak miejscowa osoba, która codziennie mierzy się z tym takim trochę kompromitującym, nawet nie trochę, a bardzo kompromitującym przejściem i taką kontrolą osobistą. No ale udało się wszystko ogarnąć, przeszliśmy, teraz jedziemy. Dzięki chłopaki z Betlejem, którzy podaliście nam numer autobusu, bo bez problemu możemy sobie teraz ruszyć spod samego checkpointu. Al-Quds, czyli po arabsku Jerozolima. No na razie ciężko coś powiedzieć więcej, dopiero chwilę jesteśmy. Na pewno jadąc przez to miasto można zauważyć tutaj, że jest bardzo dobrze rozwinięte. Ale czekam na to, aż zobaczymy te faktycznie miejsca kultu religijnego, z czego Jerozolima jest najbardziej znana i dlaczego ludzie tutaj właśnie głównie przyjeżdżają. No i szukamy dojścia do naszego hotelu. Właśnie przez Stare Miasto wybraliśmy się. Ciężko się połapać w tych uliczkach wąskich, więc walczymy. Podobno już niedużo. Czekaj, w lewo mam pierwszą, tak? Oh, hello. 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 Finally. Checking in? Yes. Yeah, checking in. Czy w piwnicy śpimy? Jesteśmy w Hobbitonie. Nie, no tu nie śpimy. Co? This is the oldest area in the hostel. This one. Yeah. It's Oldest? about 800 years. 800 years. Yes. Really? The best rooftop in Jerusalem. Oh my Almost gosh. the only one with 360. This way. Dotarliśmy do naszego hotelu w samym centrum Jerozolimy, Starego Miasta Jerozolimy. Znajdujemy się teraz na tarasie widokowym, tutaj gdzie śpimy. I mamy tutaj taki mega widok 360 stopni na każdą z 4 kwart Starego Miasta, na część izraelską, która jest po tej stronie. Za mną widzicie taki złoty meczet, to jest część muzułmańska, część chrześcijańska i część armeńska, która jest za wami po tamtej stronie. Także mamy ogląd na całą staróweczkę. No i
ten widok po prostu robi niesamowite wrażenie. Idziemy przez takie tunele jakby, wszystko jest pod dachem, więc tak, jest takie uczucie takie klaustrofobiczne, bo wszystko jest takie ciasne, wąskie uliczki, masa tych straganów, masa światełek, masa różnych zapachów. Przed nami ściana płaczu, czyli najświętsze miejsce judaizmu. Jest to prawdopodobna pozostałość po świątyni jerozolimskiej. Dzisiaj mamy szabat, więc spodziewamy się tutaj tłumów, ale to dopiero pewnie później. Na razie możemy nagrywać, ale po którejś godzinie już nie można tutaj wchodzić z kamerą, bo oni zaczynają swoje obrzędy. Więc idziemy zobaczyć jeszcze, co tam się dzieje. No widać, dla nich to na pewno ważne jest, bo tak poważnie tam się kręcili, modlili się, ale nie jest to jakieś spektakularne. Nie wygląda to na przykład jak masz Mekkę, nie? I tą całą świątynię tam, to jest tak zrobione, że szok. A tutaj po prostu mur, no. No ale co mieliśmy się więcej spodziewać? No i co, nie udało się nam podejść pod meczet. Na wejściu stoją policjanci izraelscy i wejście jest tylko dla muzułmanów. Niestety nam nie uda się tam wejść. Dodatkowo przed schodami właśnie na wzgórze świątynne stoi grupka Żydów, którzy właśnie się stąd ulatniają. Wydaje mi się, że to była lekka prowokacja z ich strony. Śpiewali jakieś swoje pieśni. O, właśnie. Dobra, lecimy, co? Idziemy w stronę naszego kościoła. Tam nas raczej wpuszczą. Czekamy na wejście do grobu Jezusa. Do dziś to miejsce jest nieco sporne z innym, które też jest nazywane Golgotą. To drugie miejsce znajduje się na wzgórzu, niedaleko bramy damasceńskiej, tu w Jerozolimie, ale oryginalnie my, jako katolicy, uznajemy to miejsce jako To jest tutaj wersja jest oficjalne miejsce. Tak jest. Spory trwają, ale no tutaj uznaje się, że Bardziej spory historyków niż spory wiernych. tak jest. Chodząc po Starym Mieście w Jerozolimie trafiliśmy na synagogę, która nazywa się Huvra, ale stąd musimy zaraz uciekać, bo jest to duże niebezpieczeństwo, żebyśmy teraz się kręcili koło synagogi. Wczoraj właśnie atakowali tutaj wierzących. Hello, how are you? No, więc pogadali. Szczerze nie czuję się tutaj tak swobodnie, żeby mówić, bo naprawdę wzrok miejscowych jest zabójczy, bym powiedział. Jerozolima zrobiła ogromne wrażenie, ale tak pod vlogowanie i pod nawiązywanie znajomości to właściwie zero jakiegoś potencjału tutaj, moim zdaniem. Wpadliśmy jeszcze na osłodzenie, jedna gałeczka wiśniowego loda. Wydaje się, że ta żydowska ćwiartka na Starym Mieście w Jerozolimie jest najbardziej taka zadbana, a pozostałe są bardziej na dole, obłożone straganami. Ta się wydaje najbardziej taka ogarnięta. Ostatni wieczór naszego wyjazdu. Spędzamy go na kolacji tutaj w Old City i będziemy jeść oczywiście falafel. No i chyba dzisiaj już się nic za wiele nie wydarzy, nie chcemy się za bardzo kręcić po mieście, bo też tutaj dnia dzisiejszego miało miejsce drugie wydarzenie. 13-letni Palestyńczyk postrzelił 2 osoby, więc nie chcemy tutaj kusić losu. Co więcej mogę powiedzieć? Na ten moment tyle. Gaś kamerę. Kończy się nasz wyjazd tutaj na
Bliski Wschód. Idziemy teraz, mamy długi spacer na dworzec kolejowy i lecimy do domu. Spacerując przez Jerozolimę mamy taką rozkminę, że zauważyliśmy kilka różnych rodzajów wyznawców judaizmu i podzieliliśmy je na kategorie, tak zwane frakcje. Pierwszą frakcją, którą rozróżniamy, to frakcja lisia, czyli ta Moja ulubiona, szczerze. Konrada ulubiona, czyli ta, która nosi czapkę z takiego futra lisiego. Druga frakcja to frakcja biegaczy. Są osoby biegające wśród innych cywilów, gdyż nie chcą przebywać w otoczeniu niewierzących, więc muszą jak najszybszym krokiem przebiec do swoich kolegów, żeby tam się czuć swobodnie. Frakcja trzecia to kapelusznicy, czyli tacy, którzy chodzą w garniturze, nawet jak jest 40 stopni na dworze i mają kapelusz założony. I jeszcze jedna na pewno frakcja, czyli frakcja myckowa. Są to takie czapeczki na czubku głowy, które mają zasłaniać łysinę. Wczoraj Konrad próbował ich zagadywać, cokolwiek, jak się masz, cześć, to niektórzy w ogóle odwracali się i nawet nie odpowiadali. Hello, how are you today? How are you today? Nie da rady. No i są jeszcze normalsi. Have a nice day, Gil. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Buła z humusem, z warzywami, z jajem. $37 zł zapłacić za jedną porcję. Polecamy pana z jajem w bułce. Czujesz się bezpiecznie? Chyba tak. Gnad jest większy od niej. Ciekaw jestem, czy by miała na tyle zimnej krwi, żeby faktycznie zabić. Dziewczynka, kurde, 17 lat i z gnatem biega. Dziwny widok. Słuchajcie, doleciliśmy do Tel Awiwu, jesteśmy jeszcze na lotnisku, czekamy na pociąg. Dzisiaj chcemy przedostać się na stronę palestyńską, na stronę arabską. Myślę, że jest to niepopularny kierunek. Jesteśmy w Betlejem, już dotarliśmy.